Cześć wszystkim, witam Was w pięknym i słonecznym kolejnym vlogu. W tym vlogu pokażę Wam moje codzienne życie tutaj. Pokażę Wam fajne moje miejscówki ulubione, super siłownię nową w Marbei oraz będzie wywiad z moją lokalną koleżanką, która opowie o takim realnym życiu w Marbei. Spotkałam się z koleżanką na kawie, z Julią. To jest moja już lokalna koleżanka tutaj. Julia, mieszkasz tu już 3 lata, mieszkasz, tak? Tak, 3 lata. Mega pogoda, jest marzec, jest full słońce, 20 stopni. No i są wspaniali ludzie, właśnie jest dużo Polaków. Poznałam się właśnie też z Elizą, więc naprawdę bardzo polecamy tutaj zamieszkać. Jest zima, a tak naprawdę jest słońce, piękna pogoda i też kocham Hiszpanię, kocham ten vibe, ten luz życia, taki... Mimo tego pędu, który tutaj jest, też pracy, takiego wszystkiego, wszyscy jakoś tak się relaksują, potrafią się relaksować i potrafią żyć w luzie i to bardzo mi się tutaj podoba. Powiem szczerze, shopping w Marbei to coś niesamowitego. Polecam Wam sklep Primor, nie wiem jak prawильnie się nazywa. Można online zamawiać, można stacjonarnie i tam wszystkie kosmetyki, wszystkie perfumy luksusowe, tam markowe, one są tańsze prawie o połowę niż w Sephorze w Polsce. Więc koniecznie, jeżeli będziecie w Hiszpanii, polecam Wam zajrzeć w ten sklep. Go slow, but we could go faster. Tell me the password. Slide city, you know what that means. Teraz właśnie jesteśmy na Puerto Romano, spacerujemy sobie. Powiem szczerze, że ta dzielnica mi się podoba najbardziej. Najlepiej chyba właśnie teraz przyjeżdżać, marzec, kwiecień mi się wydaje, bo już pogoda jest taka fajna, bardzo letnia, można się już opalać nawet na plaży, ludzie się kąpią nad morzem i jeszcze nie ma tylu turystów, bo potem w lato już trochę się robi tłoczno, jest dużo tłumów, a teraz jeszcze tak jest spokojnie i można rzeczywiście wypocząć. Tutaj jest o tyle fajnie, że każdy zajmuje się czymś innym i ciężko w ogóle powiedzieć, co kto robi. Dużo osób jest, które mają biznesy online, dużo osób pracuje tutaj na miejscu. Ja osobiście jestem grafikiem komputerowym, studiuję jeszcze grafikę, ale też pracuję w tym. Zajmuję się też muzyką, jestem trochę DJ-ką, więc robię dużo rzeczy naraz, ale właśnie to jest tutaj fajne, że jest dużo możliwości. I w ogóle wszystkie miejsca, które są na Puerto Romano, ja wszystkie polecam. Cipriani, Nobu, oni naprawdę z klasą. Jeżeli chcecie do drinka, to może pójść do Plaza. To jest na środku taka plaza i dookoła niej różne restauracje. Więc jeżeli pojedziecie po prostu na Puerto Romano, to na pewno znajdziecie coś dla siebie. Oraz polecam robić rezerwacje. Tak jak już się zaczyna sezon, czyli od marca już nawet i po październik, to zawsze trzeba robić rezerwacje, żeby po prostu mieć pewność, że Twoje miejsce tam będzie. Tutaj faktycznie czuję się taki luksusowy vibe, ale nie ten turystyczny, który jest na Puerto Banús. Więc zawsze polecam wszystkim zwiedzić to miejsce. Tu są fajne restauracje, baseny, beach club, więc wszystko, co potrzebujecie. No i oczywiście też fajne samochody. W Marbei trochę dłużej, to polecam zwiedzić miasto Ronda. To jest godzina od Marbei i to jest naprawdę coś wyjątkowego. Ja takiego nigdy jeszcze w życiu nie widziałam.
Spotkałam się ze swoją studentką Dominiką, która przyjeżdżała do Marbei na swoje urodziny, 30 urodziny. I powiem szczerze, że dla mnie nadal to jest szok, że dzięki social media, dzięki Instagramowi my możemy poznawać nowych osób. Ja mam 90% mojego otoczenia teraz w Marbei, to wszystko przez Instagram. I to jest naprawdę niesamowite. Dlatego, jeżeli wy chcecie mieć wszędzie znajomych, wszędzie swoich osób, to polecam wam już teraz zacząć prowadzić swoje social media. Zapraszam was na moje szkolenie Content Lab, które startuje co 2, co 3 miesiące. Wszystkie detale dla zapisów, wszystkie linki zostawiam wam pod spodem, ale powiem wam jedno, to jest jedno z najbardziej transformacyjnych szkoleń w Polsce. To nie tylko chodzi o content, nie tylko o social media, ale też o mindset. Mamy grupę wszystkich uczestników, gdzie nawzajem się wspieramy, gdzie ja odpowiadam na pytania, dziewczyny wiem, że się spotykają później na kawę, nagrywam jednej content. I to jest to otoczenie i środowisko, w którym nie da się nie mieć efektów. Więc jeżeli już się zmotywowałaś, czytaj opis od razu. Zabrałam oczywiście Dominikę na Puerto Romano, poszliśmy do fajnej restauracji, świętowaliśmy jej 30 urodziny. Jeszcze poszliśmy do Forum. Forum to też jest fajne miejsce niedaleko od Puerto Romano. To jest taka plaza, na której dużo różnych kawiarni, restauracji, czyli takie miejsce, gdzie każdy znajdzie coś swojego. Też polecam zwiedzić miejsce, które jest niedaleko od Malagi. Nie wiem jak się nazywa, ale zostawiam tutaj lokalizację. Też jest godzina od Malagi i bardzo ładny zamek. Jedynie co, tutaj jest problem z parkingiem. W sezon na pewno nie zaparkujesz swojego auta, dlatego polecam przyjechać autobusem albo może chodzą taksówki. Marbella też jest słynna ze swoich marketów. Ja powiem od razu, że trochę jestem rozczarowana tym marketem, szczególnie w Esteponie, bo był bardzo mały, bardzo. Jest port w Esteponie, tam jest morze i za tą restauracją jest market. Disfrazo según mi está caro lo hace más. Disfrutando de todas esas cosas que traen los peces van. Disfrutando de noches de esas que las no se van. Ale w Marbei na Puerto Banús jest dużo większy, ale ja dla siebie mało rzeczy znalazłam. W większości tam są różne podróbki i takie, wiecie, tanie, bardzo takie brzydkie podróbki w ogóle. Ja jestem przeciwko tego wszystkiego, ale może komuś się przyda, tak? Ando cuita boyama y el ana. Es por eso andamos andando. Ale też można tam znaleźć kilka fajnych rzeczy, tylko tam są skórzane rzeczy, z bawełny rzeczy, naprawdę, które można nosić, które mi się nawet spodobały, więc naprawdę da się tam znaleźć, ale w większości to jest takie miejsce turystyczne, żeby po prostu sobie jakoś tam spędzić dzień. Lepiej, jeżeli jesteście tylko na kilka dni w Marbei, to pójdź sobie na plaży i tam odpoczywać, nie chodzić po tym marketu. Jeżeli ktoś tutaj jest dłużej i chce pójść na shopping, no to może tam kilka fajnych bawełnianych rzeczy sobie kupić, lub tam skórzanych. Polecam zacząć od dołu, czyli od Puerto Banús i iść pod górkę. Dojdziecie do fajnych restauracji z super widokiem. Ja osobiście mieszkam w San Pedro i uważam, że ta okolica jest bardzo fajna do mieszkania. Jest spokojnie, jest nowe budownictwo, ale też cały czas jest to trochę ten hiszpański vibe. Na pewno bym nie polecała centrum Marbei, bo tam jest dosyć tłoczno, dużo turystów, stare budynki, więc może być jakiś tam problem z pleśnią i innymi rzeczami, jak już wiemy wszyscy tutaj, jak w Hiszpanii jest. Też może coś troszeczkę za Marbeią na pewno. W drugą stronę też na przykład Calahonda, ale San Pedro uważam, że jest super. Jeszcze z ciekawostek byłam na Panieńskim i na weselu mojej koleżanki, która mieszka tutaj w Marbei, a z ciekawostek to poznałam ją przez Instagram kilka lat temu.
powiem szczerze, to było jedno z najładniejszych wesel, na którym kiedykolwiek byłam. Po prostu zobaczcie to jest naprawdę wow. Dzisiaj jesteśmy na fancy siłowni. Jak się nazywa? IO? IO. In the city, remember you used to drive fine. I pick up whenever you call. In the parking lot in Tucson. Are you with me? In the Phantom with the roof gone. I pull up like Jimmy Neutron. To był ten vlog, to był z lutego i z marca. Zapraszam Was do obejrzenia moich poprzednich vlogów z Marbei oraz do obejrzenia innych moich wideo na YouTubie, gdzie opowiadam o social media, różnych tipach, lifehackach i widzimy się już niedługo. Buziaki!